Siemka, ja jestem Adacho i witam was w comiesięcznym przeglądzie grupy facebookowej Zakola Adacha. Myślicie sobie, dlaczego on nie stoi na środku? W sensie jestem trochę po lewej stronie waszego ekranu. Tak się składa, że mieszkamy w tym mieszkaniu już ponad rok, a ja nadal nie mam klosza na moją żarówkę, więc staram się ją zasłonić swoją głową, żeby wam nie oślepiała oczu, ale no generalnie tak czy siak będziecie oślepieni, bo nie będę stał tak cały film. Musicie się do tego przyzwyczaić. Za jakiś czas tę żarówkę schowam, ale póki co jest to żarówka na kablu. Tak samo nie mam drzwi jeszcze, wielu rzeczy nie mam, ale dobrze mi z tym. I wiecie co? Nieważne są klosze, nieważne są drzwi, ważne jest to, że mam was po drugiej stronie. I chciałbym dzisiejszy przegląd zacząć od rzeczy, która jest według mnie zdecydowanie najważniejsza, a mianowicie licytacje, ale nie same licytacje, tylko to, co z tych licytacji wyniknęło. Jeśli nie wiecie, a podejrzewam, że wiecie, chyba że jesteście totalnie świeżymi widzami, co roku Michał, głównie Michał, wraz z ekipą, też z moją drobną pomocą, raczej jeśli chodzi tylko o rozpromowywanie tej akcji, organizuje akcję charytatywną Pomaganie za jechanie. W zeszłym roku i 2 lata temu i 3 lata temu organizowaliśmy właśnie mniej więcej na wakacje licytacje charytatywne. 100% kwoty wylicytowanych szło zawsze na bohatera albo bohaterów, bo co roku jedziemy dla innych dzieci. Generalnie jeśli chcecie sobie poczytać o samej akcji, to zawsze linki do zbiórki obecnej są w opisie tego filmu, ale w skrócie mówiąc, to co jest tutaj, w zasadzie nawet nie widzicie tego dobrze, bo trochę to przycięło, ale generalnie tak to wygląda, jeśli chodzi o pierwszą turę licytacji. Pierwsze 5 figurek, które przypominam, wysłał mi Max Player, więc Max, jeszcze raz wielkie dzięki. Max mi w czerwcu wysłał olbrzymią paczkę z figurkami i innymi prezentami, powiedział, że mogę je wystawić na licytację. Ja stwierdziłem, że wszystkie te figurki pójdą właśnie na ten cel. No i udało się pierwszą turę sprzedać za prawie, sprzedać, no wiecie o czym mówię, za prawie 1500 zł. Te kwoty już są przelane na konto zbiórki i chcę wam też podziękować. To jest w ogóle ciekawe, że dużo osób licytowało, ale są 2 osoby, Mikołaj i Wiktor, które wylicytowały, które wygrały po 2 licytacje, więc dość ciekawie to wyszło, ale jestem z was naprawdę dumny. Ja to nagrywam w ogóle 29 około 15, więc za chwilę, za parę godzin będzie ta druga część ogłoszona. Już tutaj mam zaplanowanego posta. Teraz w drugiej turze będą licytowane takie figurki. Vegeta z 3 wymiennymi głowkami, Ultra Instinct, bo tutaj mamy takie źrenice, prawda? Ultra Instynktowe, Ultra Ego i Super Saiyanin. Rikum przepotężny, czy można to nazwać dioramą? No generalnie Goku i Buu, piękna figurka. Babidi, którego mogę wam pokazać. To jest on i ma też taką kulę, w zasadzie można ją zdjąć i ona powinna świecić, ale tam trzeba wymienić baterię, a ja nie mogłem znaleźć chwili, żeby po prostu to zrobić, także przepraszam, ale to się powinno świecić. Max mówił, że u niego w domu się świeciło, więc może faktycznie to jeszcze działa. Nie pisałem tutaj nic. No i jest jeszcze zestaw smoczych kul jako dokładka, bo Max też mi wysłał coś takiego, ale ja już miałem dokładnie taki sam, więc to też wysyłam na licytację. Wiecie co mi się najbardziej podoba? Że ja nie muszę pisać w zasadach, że jak ktoś na przykład wylicytuje i się nie zgłosi albo tam zrezygnuje, to coś tam. Cieszę się, że po drugiej stronie, że wy jesteście na tyle ogarniętą widownią, że nie ma tak naprawdę z tyłu mojej głowy jakiejś obawy, że jak ktoś na przykład napisze, że licytuje figurkę, dajmy na to za 450 zł, jak tego Goku SSJ4, to potem powie, że trollował, no nie? I będę musiał, wiecie, jakoś to odkręcać albo patrzeć, kto zajął drugie miejsce i tak dalej, i tak dalej. Ja zanim tak naprawdę napisałem do tych osób, które wygrały, to już widziałem, że one przelały same z siebie pieniądze na zbiórkę, więc bardzo wam za to dziękuję. Michał, gdybyście słyszeli, jakie głosówki mi wysyłał, to byście się śmiali z niego, po prostu oszalał z radości, bardzo się cieszy, więc ja dziękuję w jego imieniu, w imieniu całej ekipy i przede wszystkim w imieniu Jasia i jego mamy, bo to oni są tak naprawdę bohaterami tej 7. edycji. Jeśli nie widzieliście jeszcze vloga z wyjazdu, to obejrzyjcie. Nie mówię tego dlatego, żebym ja coś z tego miał, bo ja na tym vlogu w zasadzie nie praktycznie, znaczy praktycznie i teoretycznie i w ogóle nic nie zarabiam, ale uważam, że to fajny film, dużo nad nim spędziłem czasu, więc jeśli go jeszcze nie widzieliście, to dajcie chociaż mu szansę. A my idziemy dalej z postami. Łukasz Majewski wczoraj na Flowmarku w Hamburgu znalazł takie cudo. Chciałem kupić i wysłać do Adacho, ale nie wiem, czy po niemiecku było warto. Nie było warto, nie lubię tego języka. Przez 6 lat podstawówki, jeszcze nawet chodziłem na dodatkowy niemiecki w 1-3, z tego co pamiętam. 3 lata gimnazjum miałem niemiecki i 3 lata liceum i to jest w sumie 12 lat,
a ja za wiele z tego języka nie wyniosłem. Totalnie mi nie wchodzi do głowy, więc nie dziękuję. Chociaż widzę, że tutaj idziesz z wózkiem, dziecku możesz kupić, tylko w sensie nie, że Dragon Balla po niemiecku, tylko jeśli gość chciał 35 euro za sztukę, to ja bym wolał kupić coś swojemu dziecku niż jakiemuś randomowi z Polski, który i tak już ma naprawdę dużo rzeczy. Wiecie co? Wydaje mi się, że za rok ja po prostu wezmę garść kolejną swoich figurek, które mi kiedyś przesłaliście. Może będziecie na mnie źli, że oddaję te figurki, ale naprawdę widzę, jakie zainteresowanie licytacjami jest w tym roku. Jeśli wybrałbym jakieś fajne figurki, które mam do tej pory i które i tak mi się kurzą, to myślę, że to mogłoby pójść na lepszy cel. Tak czy siak, to za rok, póki co, idziemy dalej. FNAF-owy arbuzowy wrzucił tutaj fajną muzykę, znaczy inaczej, animacja jest fajna, muzyka jest... Zresztą posłuchajcie. No generalnie nie wiem, czy to jest objęte prawami autorskimi, ale to jest gość, który wrzuca animacje poklatkowe, czyli robi zdjęcia tych postaci. Zobaczcie w ogóle, jakie tła są tutaj. To jest chyba na tle jakiegoś kartoniku, czy co? Czy on wyciął to na green screenie? Nie, wydaje się to, jakby to naprawdę było zrobione na tle jakiegoś kartoniku, więc chociaż tutaj ten Gohan wygląda nienaturalnie, w sensie tak jakby to faktycznie było zmontowane, ale no podoba mi się to. Zobaczcie, to jest naprawdę mało popularny post, zasięg 720 wyświetleń. Dla mnie to jest jeden z najlepszych postów, bo nie ma czegoś takiego, nikt inny na grupie czegoś takiego nie robi. Ja wiem, że tutaj są postacie z DB, które witają się i mówią o smakach lodów, które im się marzą. Gohan chce ciasteczkowe lody, ale to mi się naprawdę podoba. Zostawiam nawet serduszko. Bardzo dziękuję, FNAF-owy arbuzowy. Co to w ogóle ma być? Dominik Frankiewicz napisał: fajne, ale nie rób tego więcej. Rób więcej, FNAF-owy. A Dominik, zobaczymy, co Dominik wrzuca. Tak, publiczny shaming. Ostatni post to jest listopad 22. Mem w jakości kurwa 80p. I to tyle. Dominik, proszę nie bądź taki passive-aggressive, dobra? Chłop poświęcił trochę czasu, zrobił coś nowego, zrobił coś innego. Ja jestem wielkim fanem takich filmów. Mateusz Gregorczyk, muszę mu poświęcić drobny segment w dzisiejszym filmie. Mateusz postanowił rysować raz na jakiś czas rysunki z serii Adacho jako postacie z anime. To jest chyba postać z pierwszych odcinków Solo Leveling, jeśli pamiętam. Tak, wydaje mi się, że to jest Solo Leveling, bo tutaj jest ewidentny aura farming. W zeszłym miesiącu byłem Shenlongiem, jeśli nie pamiętacie. Było Shenlong z moją głową w czapce Choppera. Adacho 57, Mister Olympia, cokolwiek miałoby to znaczyć. W ogóle tutaj ktoś mu podesłał pomysł. No kurwa, trzymajcie mnie. Sprzedawca dywanów, no trzymajcie mnie, no jeszcze czegoś takiego nie było. Gość stoi z dywanem, zwinięty w rulon i mówi: przepraszam państwa, nie potrzebujecie może dywanów? Drzwi potrzebuje, nie ma pan może drzwi? Albo klosza na żarówkę. Może w sumie dywan zrobiłby lepszą robotę niż ten koc. Kurde, mogę go zatrzymać. Dobra, nieważne. Maciej Jodłowski zaproponował Mateuszowi, żeby ten narysował serię, gdzie ja ćwiczę i trenuję, a po jakimś czasie startuję na Mister Olympia. To są chyba zawody kulturystyczne, tak mi się wydaje. No i długo żeśmy nie czekali. To jest post z 12 lipca, a ten 15 lipca. 3 dni później Mateusz Gregorczyk opublikował... W ogóle 3 dni, okej? 3 dni. 3 dni później opublikował pierwszy rozdział swojej mangi. Teraz trzymajcie się swoich krzesełek, bo to będzie dziwne. Adacho, droga do Olimpii. Odcinek, a w zasadzie rozdział pierwszy o tytule Pomelo. Dobrze się zaczyna, prawda? Jestem ja w niebieskiej koszulce. Wyglądam trochę jak te figurki, co przed chwilą mówiły: haj, jaki lubi smak lodów? Cookie! Też takie tło jednolite. Siemka, ja jestem Adacho, a dziś jemy pomelo. Ma dużo witaminy C, może wspierać odporność serca. Bawię i uczę, prawda? Mateusz tutaj też zaczyna bombą nie tyle co witaminową, ale informacyjną również. Podoba też mi się to, że jestem tutaj zmęczony życiem bardzo i na ścianie mam świńskie mordy. Może to jest inna linia czasowa. Idziemy dalej. Wkładam pomelo do ust. Moje oczy nagle stają się jak kota z butów, jak prosił, prawda, w Shreku. 3 dni później. Okej, 3... Druga strona, mamy już timeskip. Co się stało po zjedzeniu pomelo? To nie było zwykłe pomelo. Znaczy ja jestem na jakiejś, nie wiem, w kanalizacji, trafiłem do kanalizacji. Opowiadałem wam historię o moim koledze, który w Holandii poszedł do klubu. Jakaś dziewczyna zaproponowała mu drinka, a potem obudził się bez ubrań i bez rzeczy w takim stanie właśnie w jakiejś kanalizacji. Potem poszedł do domu, wrócił do domu, poszedł pod prysznic i się okazało, że miał
jakieś nakłucia, prawda? Zdrapał jakiegoś tam strupa i dosłownie krew mu zaczęła tryskać ciurkiem. Natrafił chyba na jakiś gang handlarzy narządami. Tylko że jego ciało było w takim stanie, bo on tam, wiecie, palił, pił i tak dalej, więc jego narządy chyba były, jakby nie sprzedałyby się za dużo. To jest straszne, o czym ja mówię, ja wiem, ale on mi opowiadał tę historię, więc myślę, że po czasie można się z tego śmiać. Więc fakt, że doprowadził swoje ciało do takiego stanu, uratowało mu życie paradoksalnie. No dobra, to nie było zwykłe pomelo. Nagle dostaje chyba 9 wiadomości i 5 nieodebranych połączeń. Nieznajomy. Tak mam go zapisanego w kontaktach. To kiedy to nasze spotkanie z 10 park w twoim mieście? Moglibyśmy się spotkać w bibliotece albo, nie wiem, w szkole podstawowej. Ja mówię, o cholera. I nagle za moimi plecami pojawia się cień. Nie bij, oddam ci moje pieniądze. Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. I to jest koniec pierwszego rozdziału. Powiem ci, Mateusz, nie mogę się doczekać kontynuacji. Rozumiem, że to Arnold Schwarzenegger będzie mnie trenował do zawodów na Mister Olimpii. No cóż, Krzysztof Białogłowicz wysłał tutaj zdjęcie z takiej gierki, która udaje Pokemony, a w zasadzie jest Pokemonami, ale udaje Dragon Balla. I przyznam się wam do czegoś, bo tutaj Jakub Szlachcic napisał komentarz. Też ogrywałem, fajnie by było, jakby Adacho grał w tę gierkę. Lajkujcie, jeśli chcecie. Nie wiem, nie jesteśmy w 2015 roku, żeby pisać komentarze, lajkujcie, żeby widział. Teraz też tak jest, ale wtedy jakby ludzie, nie wiem, myśleli, że jak ktoś nie polajkuje żadnego komentarza, to ja go nie przeczytam, prawda, na YouTubie, bo były tam wybijane najbardziej lajkowane komentarze. Była taka sekcja tak naprawdę, najbardziej polubione komentarze i tam były chyba 2, prawda, które miały największą ilość lajków, więc one się zawsze wyświetlały jako pierwsze, stąd właśnie to gadanie lajkujcie, żeby widział. Tylko że ja czytam wszystkie komentarze, więc dla mnie to nie robiło różnicy. Zresztą w tamtym czasie miałem po 5, 6, nie wiem, 20 maksymalnie komentarzy pod filmami, więc tak czy siak widziałem wszystkie. Do czego zmierzam? Wczoraj zainstalowałem tę gierkę, zainstalowałem ten emulator i nie ogarniam w ogóle sterowania. Moja klawiatura nie działa, mój pad nie działa, nie wiem w jaki sposób się w to gra, nie jaram się Pokemonami, nie umiem w to grać. To nie jest mój typ gry, dziękuję i przepraszam. Ale linki sprawdziłem i są legitne, także jak ktoś chce, śmiało. Daniel Zając, cześć wszystkim, to mój pierwszy post na tej grupie i chciałbym pokazać wam mój rysunek Supa Janemby. Ostatnio zacząłem trochę bawić się kolorami i oświetleniem i myślę, że efekt jest niezły. Podoba mi się? Nie wygląda to jak ChatGPT, nie? Dowakin, o to chyba ze Skyrima, prawda? No, taka była piosenka, prawda? Dowakin, postać ze Skyrim, no nie? Także chyba to jest oryginalny rysunek. Wegerot jest prawdziwy. Zobaczcie, to nie jest żadna reklama, rzecz jasna, ale w Warszawie jest warzywniak, który nazywa się Vegito. Chyba że to się czyta Vegito, prawda? Nie sądzę, żeby to się czytało Vegito. Chociaż inaczej, no to jest sklep nie nawiązujący być może do Dragon Balla. Może to się nazywa Vegito, prawda? Trzeba, wiecie, to trzeba tam pojechać. Następnym razem jak będę w Warszawie, albo jak ktoś jest w Warszawie i może mnie wyręczyć, proszę, pójdźcie do tego sklepu i zapytajcie właściciela, jak się czyta nazwę tego sklepu. W jaki sposób? I nie sugerujcie, czy Vegito, czy Vegito. Niech on powie, jak brzmi nazwa tego sklepu. Jeśli powie Vegito, to znaczy, że jest duża szansa na to, że to fan Dragon Balla. Chciałbym to zweryfikować. Ale póki co, jeśli bolą was biodra, Mikołaj ma coś dla was. Bolą ciebie biodra? Wykonuj to jedno proste ćwiczenie każdego dnia, aby poprawić ich mobilność. No zajebiście proste. Bolą ciebie biodra? Wykonuj jedno proste ćwiczenie każdego dnia, po czym nakurwia 8 salt, 3 do tyłu, 5 do przodu, w tym jeszcze jedno z piruetem i kurwa wylądowanie telemarkiem. Nie ma problemu, już Mikołaj biegnę. Ja mogę ci pokazać, jak to u mnie wygląda. Może lewa? No i chuj, będą mnie boleć biodra, trudno. Mikołaj, bolą mnie biodra jeszcze bardziej, co mam zrobić? Mikołaj, zaufałem ci. Zaufałem ci, a ty mnie oszukałeś. No dobra, trudno, Mikołaj. Gratuluję, że przynajmniej ciebie przestaną boleć. Urlop rozpoczęty składaniem Toyoty. Dawid pozdrawia fanów Initial D. O, wiecie co? Był pewien moment, to było na pierwszym roku studiów, kiedy każdego dnia słuchałem piosenki Nights of Fire z Initial D. Nigdy nie oglądałem tego anime, ale ta piosenka tak mi się wkręciła, że nie było dnia, żebym jej nie słuchał. Pamiętam, że były w moim życiu pewne okresy, kiedy non-stop słuchałem jednej piosenki. Najdłuższą serię, wiecie z jaką piosenką chyba miałem? Dreaming, System of a Down. To była 3. liceum, 1. rok studiów. Dosłownie każdego dnia
musiałem przynajmniej raz posłuchać tej piosenki. Tak byłem wkręcony wtedy w Soat, nadal jeden z moich ulubionych zespołów, chociaż ostatnio słucham sobie nowej płyty Scars on Broadway. Addicted to Violence. Wydali też płytę po paru latach. Można sobie zerknąć. I wiecie, co się dziwię? Że tam jedna taka piosenka, która mi się najbardziej podoba, jest praktycznie najmniej popularna. W zasadzie nawet dwie ostatnie. Watch That Girl i właśnie tytułowa Addicted to Violence. No dobrze. Mała nadrapak! Malutkie, co tam się działo w drugim pokoju? Goku z Morosagi. Może komuś się będzie podobał. Mała, podoba ci się? Podoba ci się, mała? Podoba mi się, ale wiecie co? Bardziej teraz przez ten obrazek chciałbym to zobaczyć w wersji animowanej. Albo w jakichkolwiek grach. Odblokujcie content z mangi, cholera, no proszę was. Ile można czekać? Ten też mi się podoba, Dawid jak zwykle gotuje. Chociaż z tego co widziałem, i tutaj muszę powiedzieć jedną rzecz. Przejrzałem sobie komentarze i widziałem, że tutaj była inspiracja. Na początku myślałem, że Dawid sam wymyślił tę pozycję, ale widzę, że to była inspiracja, ale niemniej wykonanie rewelacyjne. Dawid, nie wiem czy pamiętacie, wykonał dla mnie Maki, chociaż to nie była, no właśnie, to była Maki, którą ostatnio pokazywałem. Ja to bym chciał Maki taką zwykłą, nie jakoś tam plażową, no ale okej. To taka mało popularna postać, to nie jest tak, że jakąś bardzo ją lubię, tylko uważam, że powinna, chociaż nie, no Fasza też jest mało popularną postacią, więc niech będzie, Fasza też może być. A tutaj proszę bardzo, przed chwilą, ja dosłownie już siadałem do nagrywania tego odcinka, widzę, że został wrzucony post do poczekalni i patrzę, Łukasz, no dobra, akceptuję i tak sobie myślę, nie no, przecież ja tego człowieka znam. To jest pan boldgeek.pl, z którym kiedyś nagrywałem wspólną rozmowę na temat Dragon Balla do niego na kanał. Także Łukasz, pozdrawiam cię serdecznie, pięknie to wyszło. Różne stadia tak naprawdę. Tutaj mamy chyba sytuację, jak Goku pierwszy raz się, znaczy nie pierwszy raz chronologicznie, ale transformował się w Ozaru podczas pierwszej sagi w Dragon Ballu. Wiadomo co to jest i tutaj też był saga, więc takie powiedzmy, taka laurka w stronę nie tyle co Dragon Balla Z, co w ogóle mangi Dragon Ball, prawda? Bo tutaj mamy też pierwszą sagę, prawda? Pięknie to wygląda. Dość olbrzymie bym powiedział. Łukasz, nie wiedziałem, że masz taki talent, także gratuluję i pozdrawiam. No i tutaj proszę Państwa dymy. Ja jeszcze na to nie patrzyłem, chciałem to zostawić specjalnie na, no wiecie co, no to podejrzewam, że tak to będzie właśnie wyglądać. Skoro Toyotaro powiedział, że każdy ustala sobie sam kanon i wszystko może być kanonem, tak wygląda mój kanon. No dobra, zobaczmy o co tu chodzi. Dragon Ball Z Bardock Father of Goku, czyli pierwszy specjal z Bardockiem telewizyjny. O kurwa. Fanowska animacja Silver, retrospekcja z Almą i Gohanem, animacja Kishin Paina, Dr. Slump anime, potem manga tomy 1.16, Dead Zone, anime i te filmy, czyli BoJack, Cooler, Atak Smoka i Janemba istnieje. Aha, ale nigdy nie pokonał, tylko sobie istnieje. Tutaj mamy Avocado, osobne kanoniczne linie czasowe. Nie, to już jest prowokacja. Dragon Ball Z Battle of Gods, istnienie Zeno plus Daishinkana. A, nie ma tu Dragon Balla Super. Jest Multiverse, jest nauczycielka matematyki i Android 21. Nie wiem skąd są te oryginalne postacie, ale są w kanonie. Goku miał z nimi interakcję po Multiverse. Dragon Ball GT, AF Young Jiziego i manga 321 lat po Dragon Ballu. No dobra, no, ja nie mam tutaj z czym dyskutować. Tak sobie Franciszek Łukasz myśli, a ja natomiast myślę, że to jest prowokacja. Jak gość wrzucił Dragon Ball Evolution, to jest prowokacja. Jeden z gorszych Konanów, jaki widziałem. Powiedziałbym nawet mocniej, Conan Barbarzyńca. Jakbyś wrzucił jeszcze Adacho Balls, to może bym zaakceptował, ale tak to... No to oficjalnie, kanał Adacho nie jest już kanałem o białych miśkach, których futro jest przezroczyste, a skóra czarna. Tak, to prawda. Mój kanał od jakiegoś czasu ma nowy, najpopularniejszy film, a mianowicie sagę Granoli w pigułce, mangową sagę Granoli. Tak się składa, że już jakiś czas temu nagrywałem o tym film. Ostrzegałem was, że ten moment się zbliża, no i chwilę później właśnie to nastąpiło. Aż sprawdzę teraz, jak wygląda różnica. No, wydaje mi się, że szybko to się nie zmieni, proszę państwa. A chuja widzicie. 116 dla Granoli, 114 dla Niedźwiedzi Polarnych, więc w porównaniu do tego, co było 2 tygodnie temu, Niedźwiedzie Polarne chyba muszą pogodzić się z porażką. Długo były na pierwszym miejscu, przypomina mi to trochę sytuację z PewDiePie'em i T-Series, no nie? Trzymały się, walczyły do końca, ale jak już spadły, no to spadły. Swoją drogą, ja wiem, że tak mówiłem w tym filmie, że futro jest przezroczyste, a skóra czarna, ale tak trudno mi w to uwierzyć. To były rzeczy, które skopiowałem z neta, więc nawet tego nie weryfikowałem. To był film dla żartów, także gadałem tam bzdury, no ale okej.
Nadszedł dzień dzisiejszy. Maja cały czas tworzy cosplay Granoli. Ostatnio widzieliśmy Oatmeala, widzieliśmy też mandarynki, które udawały smocze kule, a teraz mamy perukę. Niedługo efekt finalny, zostało mi tylko przerobienie koszulki i psa. I kupienie rękawiczek. Ciekawe co na to pies. Kurwa, nie pamiętam, żeby Granol miał jakiegoś psa, a na pewno nie przerobionego. Może to będzie pies android, ale tak jak przed chwilą gadaliśmy, każdy ma swój własny kanon, no nie? Może była jakaś alternatywna wersja sagi Granoli. Jan narysował parę rysunków, które mają dość interesujący styl. Wyglądają faktycznie jakby były trochę zwęglone. Jakby wiecie co? Jakby po tym Goku się przejechał jakiś traktor. To wygląda jak ślady dosłownie opon Goku. Ten wirus jest fajny. Niektórzy sobie robią takie tatuaże w takim stylu, no nie? Ten but też wygląda elegancko. Chciałem pokazać te rysunki, bo mają naprawdę ciekawy styl. A tutaj mamy coś, wiecie co? Ten post swoją drogą jest też w pewnym sensie fajny, bo jest dyskusyjny, co można byłoby zmienić w filmie Resurrection of Eve, żeby był on lepszy. Trening Freezy, Goku zamiast być zdjęty przez laser Sorbeta byłby trafiony przez Freezę i dać Vegecie wygrać. Ale wiecie co mnie najbardziej dziwi? Dlaczego te dwie postacie, Goku Black i Zamasu, przypominają mi awatary chłopaków z frontu wyzwolenia Dragon Balla. Erasiego i Bananowego Doktora. O co tu chodzi? Dlaczego tak jest? Kto to zrobił? Czy to Erasy zrobił? Dlaczego to jest aż tak podobne do ich awatarów? Pierwsza rzecz, która mi się skojarzyła. Nawet myślałem przez chwilę, że Kuba Dąbrowski to jest albo Erasy, albo Bananowy Doktor, ale chyba nie, więc proszę o jakieś sprostowanie. Wyjaśnijcie mi to, dlaczego to tak wygląda podobnie. Ciekawostka, Superman jest fanem Dragon Balla. Wydaje mi się, że Goku nie jest fanem Supermana, także zróbcie z tym, co chcecie. Czy on ma robaczka fuzyjnego? Takie fajne autko dzisiaj zobaczyłem na targach w Kielcach na festiwalu Dabyt. Nie wiem, co to jest za festiwal, ale wiecie co? Podoba mi się ten kolor. Od zawsze podobał mi się taki kolor aut. Mimo tego, że ja autami się totalnie nie interesuję. Zielony kolor, nie wiem, przez jakiś tam okres mojego dzieciństwa być może był moim ulubionym kolorem, ale ten kolor auta naprawdę mi się podoba. Nie wiem, czy też tak macie, ale no cóż, nawet nie wiem, co to za marka. Widzicie, nie znam się na tyle na autach, żeby nawet stwierdzić, co to jest za marka. Tak czy siak, dzięki wam za oglądanie. Dzięki wam przede wszystkim za wzięcie udziału w tych licytacjach. W momencie, w którym wszyscy to widzicie, licytacje trwają, w zasadzie druga pula trwa, więc będzie do licytacji, tak jak powiedziałem, kilka nowych figurek, 4 figurki i te smocze kule, między innymi ta moszna owłosiona, przebrzydła menda społeczna, razem z kulą. Jakby ktoś się kiedyś zastanawiał, co Babidi ma pod spódnicą? Spodnie ma, no a co ma mieć? Co się zastanawiali, że on bez gaci chodzi? Dzięki za wszystkie posty, chwalcie się swoimi dokonaniami, swoimi pracami, swoimi marzeniami. Zapraszam też do nawiązywania dyskusji, zapraszam do wrzucania wszelakich postów, różnej treści, różnej maści na Zakola Adacha, ze względu na to, że nie jest to grupa tylko i wyłącznie o Dragon Ballu. Jak widzicie, jeśli bolą was biodra, załóżcie sobie 2 nogi za głowę i kurwa będzie wszystko będzie git. Dziękuję wam za oglądanie, zostawcie lajka, jeśli wam się podobało, suba, żeby niczego nie przegapić i widzimy się niebawem. Trzymajcie się, na razie, cześć, dziana.